Witajcie moi drodzy widzowie, na początku chciałbym podziękować wszystkim moim wspierającym, jest was trochę, jest takie fajne grono, cieszę się bardzo, że wierzycie w ten kanał i że ten kanał dzięki wam się rozwija, mam nadzieję, że te grono oczywiście będzie się powiększać, że te materiały trafiają do większej ilości osób i w takim razie powiem też dodatkowo tyle, że teraz w tym tygodniu będę robił bardzo dużo materiałów, więc dla osób wspierających będzie od razu dostęp, dla osób standardowych, które nie wspierają jeszcze tego kanału, no będzie trzeba po prostu poczekać, tym bardziej, że robię bardzo dużo tych poradników, więc będzie tego naprawdę sporo. Niektóre materiały będą 10-15 minutowe, ale wróćmy w takim razie już do rankingu. Będzie to oczywiście ranking AI, czyli jak komputer sobie radzi w kampanii, na początku kampanii, w średnio zaawansowanej kampanii i na końcu kampanii. I jak wygląda też jego szansa na przetrwanie, bo to też jest ważne. Są frakcje, które nie mają w ogóle szansy na przetrwanie i też do tego będą się odwoływać kolejne materiały, które będę tworzył, bo mam wiele planów odnośnie takich materiałów niezależnych, czyli takich materiałów powiedzmy na raz. Przejdźmy w takim razie po kolei. Argwyllion, czyli pierwsze to są oczywiście leśne elfy. Jeśli chodzi o niego, no to osobiście mógłbym go gdzieś umieścić między złą a średnią i wrzucę go do średniej, z tego względu, że on jako jedyny prawie z leśnych elfów, powiedzmy, sobie gdzieś tam w kampanii radzi. I często jest tak, że coś tam może wykminić, jak oczywiście zawiąże większe sojusze z Imperium czy z kimś innym, no to jest jakaś szansa, że przetrwa. Ale tak to większego szału zdecydowanie nie ma. Więc szczerze, nie no, umieśćmy go ze średniej, albo w sumie wiecie co, umieścimy go w złej, bo on bardzo rzadko gdzieś tam rzadko przetrwał, więc jak dla mnie zdecydowanie możemy zostawić złej. Jeśli chodzi o Oriona, Orion jest na bardzo podobnej pozycji co Argwyllion, no tutaj jest bardzo cienka granica, często się zdarza tak, że on sobie nie radzi i czy to jest niezależne, czy to jest poziom normalny, czy to jest poziom legendarny. Zdecydowanie on sobie nie radzi, więc osobiście wrzuciłbym go raczej do najgorszej. Komputer nie potrafi w ogóle grać leśnymi elfami. Leśne elfy też mają bardzo słaby przelicznik, bo mają niski pancerz, a pancerz jest główną rzeczą gdzieś tam zadającą obrażenia przeciwnikowi w automacie. Pancerz i siła broni jest najważniejsza, a to, że oni mają dobry zasięg i dobrą jakby liczebność w oddziale, to im nic nie ratuje i niestety są miażdżeni. Tym bardziej, że tam Ikit ostro wjeżdża, często bywa też, że z krasnoludami mają wojnę, no bo oni się za specjalnie też tam nie lubią. No Drycha zdecydowanie też jedna z najgorszych, nie ma szans przetrwania, ewentualnie jak przetrwa, no to jest na tej zasadzie, że ona przetrwa, ale nic więcej tam nie wnosi do kampanii, nie narusza w ogóle struktury kampanii. Więc jak dla mnie zdecydowana dupa. Siostry Zmierzchu zdecydowanie klasa średnia. Z tego względu mógłbym nawet prawie je wrzucić do dobrej, ale do dobrej najlepszej chciałbym naprawdę wyróżnić frakcje, które robią ogromną różnicę, a jeśli chodzi akurat o te siostry, no to tutaj aż takiej różnicy zdecydowanie nie ma, ale często przetrwają nawet do late game'u, na przykład bardzo mocno tam Malekita, mroczne elfy cisną i za to zdecydowany duży plus. Więc no moim zdaniem zdecydowanie na to zasługują. Jeśli chodzi tutaj o kolejne, to już teraz mamy Skavenów. Skaveni, no to jest różnie tak naprawdę, bo Skaveni mają różne odchyły. Szczerze powiedziawszy, mógłbym dać Ikita do dobrej, między dobrą a średnią, ale z nawiązką chyba bardziej do dobrej, bo Ikit ma większe szanse gdzieś tam coś więcej zdziałać z kampanii. On też jako samodzielna frakcja dużo potrafi osiągnąć, bo pamiętajmy też o tym, że negatywne frakcje typu Skaveni, Orkowie, nie wiem, Norska, Wampiry, to są frakcje takie, które nie zawierają wiele sojuszy i gdyby te sojusze były więcej zawierane, no to byłaby większa też szansa, a jak sobie zerkniemy też na lokalizację Ikita, oni są otoczone pozytywnymi frakcjami, jedyne co to są jedni zwierzoludzie, jedni orkowie i piraci. Więc tacy sojusznicy bym powiedział nie za specjalnie, no chyba, że z Gromem Bebzolem by się dogadywał, no to mogliby zdecydowanie zawładnąć Bretonią i coś więcej osiągnąć, no ale niestety nie można ich wrzucić gdzieś tam wyżej, ale to już jest kwestia niestety jakby twórców Warhammera 3, że mają bardzo słaby przelicznik względem awersji i awersja jest tutaj naprawdę zdecydowanym problemem. Też będę robił filmik odnośnie takich właśnie pierdółek. Czy pierdółek, nie pierdółek, no bo każda jakby uwaga moim zdaniem jest cenna, tym bardziej jeśli ona jest trafna. Więc zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Kolejny jest Pestilence. No Pestilence, szczerze powiedziawszy, mógłbym go umieścić do
najlepszej. Z tego względu, że on w większości ma duże szanse, duży potencjał na zaistnienie w końcu kampanii i ogólnie dużo się utrzymuje. Jak sobie przeglądaliście moje tury, to widzieliście, że Pestilence często gdzieś tam dawał radę pokonywać wszystkie jaszczury. Jeśli sobie zrobił jeszcze sojusz z Mrocznym Elfem, z Rakartem, to zdecydowanie tam cisnęli we dwójkę. Więc tu jest zdecydowany plus, ale to też jest z tego względu, że jednak tam jest więcej też takich pomieszanych frakcji, bo mamy Bretonię, mamy Wybrzeże Wampirów, mamy na przykład jednak te jaszczury, ale też mamy właśnie jakieś szanse na sojuszników i to daje faktycznie Pestilence'owi większą szansę, żeby coś tam ogarnąć. Jeśli chodzi o Morsa, no Morsa szczerze powiedziawszy nie wiem gdzie dać, bo z Morsem zawsze jest problem, bo Mors ma tak, że początek naprawdę mega mocno ciśnie, ale w późniejszym etapie gry wygląda dosyć słabo, bo też niestety nie ma za bardzo z kim zawrzeć sojuszy i też w większości wszystkich dookoła leje. I to jest jeden problem, ale osobiście wrzucę go do dobrej z tego względu, że jeśli chodzi o początkową fazę gry, to on naprawdę dobrze ciśnie i gdybyśmy grali jakąś frakcją, która by go wspomogła, delikatnie nawet, nie mówię, że musimy mu wszystko podbijać, to on jest osobiście w stanie bardzo dużo ogarnąć i to jest naprawdę duży wyczyn jak dla niego, więc moim zdaniem powinniśmy zostawić go akurat w klasie dobrej. Kolejny tu jest Molder. No Molder ma różne zachwiania, bo to jest kwestia tego, jak szybko mu pójdzie z Kislewem i kto zacznie z nim jeszcze tam dookoła wojować. On jest trochę taki mega agresor i często bywa tak, że Konstantyna na przykład bardzo szybko dojeżdża, potem jedzie od razu szybko na kasie. I to jest też kwestia tego, czy na przykład Krasnoludy Imperium wspomogą Kislew, bo jeśli nie, no to on zdecydowanie niszczy cały Kislew. I moim zdaniem on zasługuje też na taką klasę dobrą, z tego względu, że on faktycznie jest samodzielny. On tam nie zawiera jakichś za specjalnie sojuszy, a i tak jest w stanie bardzo dużo ogarnąć na kampanii, więc za to zdecydowane też plusy. Nie chcę też tylko oceniać na tej zasadzie, kto tam przetrwa do samego końca, za to jest na przykład dodatkowy punkt, ja tam tak uważam, że to jest dodatkowy punkt, ale też musimy zwracać uwagę na to, jakie on ma warunki, nie? I co on zrobi względem tych warunków, bo jedni mają lepsze warunki, drudzy mają gorsze warunki, no to tak to wygląda. Jeśli chodzi o Rictusa, Rictus często dolatywał do Morsa, więc dużo gdzieś tam zdobywał. Tylko z Rictusem też jest ten problem, że on walczy z Imrykiem, walczy z Drazotem, walczy na przykład jeszcze, nie wiem, z Thorgrimem i tu może być po prostu sieczka. Tym bardziej, że on jest jednak tak skoncentrowany na mapie, że jest w centrum, dookoła ma wrogów i też mała szansa zawarcia z kimkolwiek sojuszu. Więc osobiście go wrzucę do średniej, bo często zdarzało mi się tak, że on coś tam podbijał, tylko że w późniejszym etapie gry po prostu dostawał w dupę, bo no dojeżdżały go w większości krasnoludy, no z krasnoludami ciężko, naprawdę ciężko, bo tam robi pancerz, tam machiny już robią zdecydowane większe na automacie obrażenia niż jakaś tam, nie wiem, kulomioty. Więc tutaj nie miał żadnych szans. Jeśli chodzi o klan Eshin, no klan Eshin dobrze sobie radzi w Kataju, ale to też z tego względu, że jednak tam jest dużo wrogich frakcji i parę pozytywnych, bo z pozytywnych to mamy powiedzmy 2 Kataje i Imperium, a tak w większości to są jednak Mroczne Elfy, Chaos i ma szansę tam do popisu. Osobiście dałbym go do klasy średniej, bo on ma strasznie zachwianą tą mechanikę walki tam i też dziwne jest to, że na przykład Pestilence często zawiera jakieś sojusze z Rakartem, z Mrocznym Elfem, a na przykład Eshin jakoś z Lockhirem nie za bardzo i nie rozumiem dlaczego to tak jest. No i przez to moim zdaniem dużo gdzieś tam traci, bo gdyby on zawarł sojusz z Mrocznym Elfem, mogliby spokojnie zdominować Kataj i ewentualnie jakby mieli sojusz, ewentualnie wojnę z Chaosem, to też sądzę, że daliby sobie z tym radę. A niestety jest jak jest. Kolejne to mamy tutaj, jak widzicie, Imryk. Rycerze Kaledoru, jak dobrze pamiętam. Ja niestety 96 frakcji, to czasem można się gdzieś tam pomylić. Imryk jest moim zdaniem kupą taką totalną. Imryk sobie w ogóle nie radzi w kampanii, jedynie gdzieś tam na poziomie chyba normalnym, z tego co pamiętam, coś dał radę osiągnąć, ale niewiele, więc jak dla mnie Imryk jest taki useless totalny, z tego względu, że no nic nie potrafi osiągnąć, no ale też jest otoczony w sumie, jakby nie patrzeć, samymi wrogimi frakcjami,
Więc może to jednak też jest duża zasługa tego, że nie ma szans. Teclis, no Teclis gdzie może być? No Teclis to jest jak dla mnie jedna z najgorszych chwilowo frakcji możliwych w grze. Nie dość, że lokalizację ma słabą, no lokalizacja go tam najbardziej boli, bo jednak jest gdzieś tam w końcu dżungli. Jest też przy Zinchu, więc jak dla mnie zdecydowanie on nic nie potrafi osiągnąć i to niezależnie moim zdaniem nawet od poziomu. Jedynie jak się dogada z jaszczurami wszystkimi i jakimś cudem go Zinch nie dojedzie, no to wtedy jest jakakolwiek szansa, że coś zrobi. Ale tak, no niestety nic. Przejdźmy w takim razie teraz do w sumie elfów z kółeczka. Ja sobie może tak to poprzerzucam. Jeśli chodzi o ponurego Eltariona, no to tutaj można by powiedzieć, że ich szanse są takie, bym powiedział, między średnie a złą. Wrzucę do średniej z tego względu, że oni sobie radzą. Rzadko kiedy gdzieś tam dostają mega w dupę. Jedyny końcowy etap gry no jest dla nich trudny, no bo mroczne elfy zaczynają ich dojeżdżać i tu jest duży problem. Więc jak dla mnie on jest jeszcze w takim w miarę miejscu, że jest w miarę bezpieczny, z tego względu, że on jest jednak od strony Bretonii. Od strony Bretonii ma większe szanse na zrobienie czegokolwiek i na przetrwanie dłużej, więc tutaj powinniśmy go umieścić w klasie zdecydowanie średniej. Kolejny jest oczywiście Tyrion. No Tyrion powinien być moim zdaniem w raczej najlepszych dobrych. No dajmy go w najlepszych. Najlepszych możemy go dać z tego względu, że on jednak zawsze kampanię sobie ogarnie. Jedynie końcowy etap gry może przegrać, ale to już jest niestety nie aż tak za specjalnie zależne od niego, bo jak sobie zerkniecie na przykład mroczne elfy, automat względem elfów wysokiego rodu, no to elfy wysokiego rodu są zjadane, zmiatane i nie tylko nie wiadomo co jeszcze z nimi robione jest, bo oni za mało rekrutują po prostu smoków, a smoki dają im największą przewagę pod automat, a rekrutują na przykład srebrne hełmy, które niestety mają słaby przelicznik. A mroczne elfy robią widma, robią potwory, meduzy, hydry i no nie ma żadnych po prostu szans. Jeśli chodzi o świetlistą Arielkę, ja zawsze Arielka na nią mówię, to powiem szczerze, z Arielka jest taka, bym powiedział, raczej na poziomie Eltariona ponurego, bo ona jest jakby w takim, nie patrzeć w środku, powiedzmy, że jest broniona, a ona też sobie tak średnio radzi, bo nie potrafi być samodzielna. Jedną kampanię raz mi się zdarzyło, że coś tam więcej zrobiła, ale nie wiem jakim cudem. A tak w praktyce no szału nie ma zdecydowanie. Jeśli chodzi o Alit Anara, no bo Alit Anar ma trochę ciężką sytuację, bo jednak walczy w sumie dookoła z wrogimi frakcjami i został takim delikatnie wyrzutkiem. I musi tam bić mroczne elfy. Szczerze musi jeszcze czasem z walką się nawet z tego co zauważyłem bił, z Hordą Dekadencji, z Bellacorem, no tam jest po prostu sieczka. Ale mimo wszystko dałbym go do średniej, ewentualnie nawet dałbym go do dobrej z tego względu, że szczerze on sobie dobrze tam radzi. Zdarzyły mi się kampanie, że sobie coś tam poradził, ale to też nie bez pomocy, bo wtedy na przykład leśne elfy, siostry zmierzchu dużo tam pomogły. Zdecydowanie dużo pomogły. I szczerze powiedziawszy, siostry zmierzchu wrzucę do góry, bo szczerze, siostry zmierzchu i Alit Anar, gdy współpracują, osiągają bardzo wiele, więc też postanowiłem się jednak przerzucić ich wyżej, no bo jest jednak ogromna różnica między tym. Przejdźmy dalej. Be'lakor, no Be'lakor szczerze jest w stanie coś ogarnąć, czasem się zdarzy, że coś tam podbija, ale nie jest to na pewno szczyt wyżyn. Więc jak dla mnie zdecydowanie najgorszy. No ale Be'lakor, mimo że ma tych swoich powiedzmy wasali, ogólnie wasalowie raczej za wiele nie robią, bo w większości jest jednak to norska. Gdyby mieli wasalów, na przykład jakieś mroczne elfy, czy cokolwiek, no to jest jakaś większa szansa, ale z norskiej, dopóki norska nie będzie powiedzmy zreworkowana, no to nie ma żadnej opcji, żeby oni cokolwiek mogli wspomóc. Archaon Wszechwybraniec raczej klasa średnia. Dlaczego? No bo on osobiście nie radzi sobie w kampanii, z tego względu, że Chaos nie ma opcji wygrania z krasnoludami czy z Imperium, no obojętnie co by się tam zadziało. No musiałby powstać tak ogromny sojusz Chaosu, żeby cokolwiek mogli więcej tam zdziałać, no nie ma innej opcji. Archaon z tego względu chociaż do średniej należy, bo jako tako dużo zdarzało mi się, że przetrwał.
Może nie posiadał jakiegoś ogromnego imperium, ale na mapie długo wytrwał, więc jak dla mnie zdecydowanie trzeba mu dać jednak plus. Tym bardziej, że armie, jakie on tworzy, są lekko mówiąc do dupy. Przechodzimy do Kolek. Kolek jest słaby, strasznie jest słaby. Czasem się zdarza, że coś tam powalczy, więc jedynie wrzucę go do złej, bo często bywa tak, że dojeżdża tam Urkhana i walczy na przykład z Grimgorem przez jakiś czas, albo z Zatanem, często się tak gdzieś tam zdarza. Więc tutaj można go uznać, że jest jakaś szansa, że coś tam spróbuje przetrwać, coś tam robi na mapie, więc nie jest taki totalny, że tylko stoi i się defuje. Więc jak dla mnie możemy go tutaj dać. Jeśli chodzi o ekstazę Azazela, no tutaj jest słabo. Tu jest słabo, bo on raczej nic nie osiąga, więc wrzucimy go do najgorszej. Niestety tutaj brakuje mu zdecydowanie jakiegoś większego sojuszu i często bywa tak, że on zostaje na tej jednej swojej fortecy i stara się ją bronić. Gdzieś tam zaczepia czasem Kislev, jeśli oczywiście Kislev nie został zniszczony przez Skavena. Ale nic więcej on oczywiście nie może osiągnąć, więc zostawimy go po prostu tutaj. Jeśli chodzi o Płodnych i Festusa, no Festus ma słabą sytuację, bo Festus jest strasznie otoczony i jest ostro dojeżdżany. Festus mimo wszystko stara się gdzieś tam bronić, więc czasem zdarzy się, że coś zajmie, jakieś miasta. Mimo wszystko on przegrywa w późniejszym etapie gry, bo no brak sojuszników zdecydowanie go tam miażdży. Jedyna opcja jakby sobie na przykład, nie wiem, Azazel przeżył, Skaven dojeżdżał tutaj i mieli jakiś większy sojusz. Może by mieli szansę odeprzeć na przykład Imperium, ale no tutaj zdecydowanie małe szanse. Jeśli chodzi o nasz książę Sigvald. No książę Sigvald może być w klasie średniej z tego względu, że po pierwsze dużo buffów za to, że przetrwa bardzo wiele. Ale to też jest z tego względu, że on, jakby nie patrzeć, jest otoczony wrogimi frakcjami i tam wojny są takie bardziej, bym powiedział, delikatniejsze niż z frakcjami porządku. Więc to daje mu tą szansę, że jednak dłużej przetrwa. Mimo wszystko on nie jest jakąś mocną frakcją i nie jest po prostu, nie potrafiłby przetrwać, jakby walczył z jakąś frakcją mocniejszą na samym początku. Sądzę, że szybko by zniknął. No ale też lokalizacja mu daje dużo szansy, perspektyw na cokolwiek osiągnięcie w kampanii, więc tutaj musimy go zostawić w klasie średniej. Jeśli chodzi o Village'a. Village, no szczerze, on, bym powiedział, jest między średnią a dobrą. Średnia z tego względu, że jest bezpieczny. To jest na pewno jego gdzieś tam plus. Problem jest taki, że jeśli on gdzieś tam wywoła sobie wojnę z Zatanem, no to jest posprzątany. No krasnoludy chaosu to przejeżdżają po takich wojownikach chaosu bez problemu. No tutaj jest całkowicie inna armia, ale też damy mu po prostu średnią, bo jeśli walczy z Katajem, no to w większości ten Kataj dostaje łomot od niego, więc on jest taką jakby powiedzmy szansą, że może coś działać, walczy przez długi czas, ale niestety końcowy efekt jest raczej taki, że przegrywa. Z tego względu, że wojownicy chaosu mają bardzo słabą opcję wygrania z kimkolwiek z mocniejszych frakcji. Jeśli chodzi o krwawą walkę, no tutaj krwawa walka też raczej klasa średnia, z tego względu, że ona sobie dobrze radzi, jeśli nie przegnie z mrocznymi elfami, bo jeśli sobie wywoła wojnę z Malekitem, no to tutaj jest bardzo smutno i słabo i nie ma opcji na w ogóle wygrania z Malekitem. Mimo że to są jednostki kornowe, one są bardzo mocne, no to tutaj niestety żadnych szans. Przejdźmy w takim razie do krasnoludów. No jak wiecie, krasnoludy są siłami porządku. Krasnoludy mają wiele sojuszy z ludźmi, czyli z Imperium, a Imperium i krasnoludy są uważane za najmocniejsze. No i zdecydowanie faktycznie tak jest. Rzadko się zdarza, że Imperium czy krasnoludy całkowicie upadają. Musiałby być po prostu jakaś straszna kampania dla nich, więc zacznijmy po kolei. Tworek Żelazna Brew. No tutaj no zdecydowanie jedna z najlepszych. No jedna z najlepszych. Z tego względu, że jak puszczałem kampanię, to zdecydowanie on sobie radził. Mimo że nawet toczył wiele różnych dziwnych wojen, no to zdecydowanie sobie radził. Mimo że też jest powiedzmy tak dookoła tam wrogów, tylko że krasnoludy, pamiętajcie, są w górach, więc niż też wróg dojdzie, no to trochę to zajmuje. Oni oczywiście mogą skakać tunelami, więc to też im daje jednak przewagę, nawet gdy komputer gra, bardzo dużo korzysta z tych tuneli, choć komputer nawet czasem więcej korzysta niż ja korzystam z tuneli, więc zdarza się, że jednak tutaj ogarnia. No jeśli chodzi o Torek, on zdecydowanie wygrywa kampanię.
Zawsze prawie przetrwał. Może mi się z 2 kampanie zdarzyły, że nie przetrwał, ale no, jeśli chodzi o samego bota, no to zdecydowanie góruje nad niektórymi botami, w sumie nad większością botów. Malakai Mikeison, tutaj raczej klasa zła. Nie najgorsza, choć na początku uważałem, żeby jednak wrzucić go do najgorszej, z tego względu, że jednak jakby nie patrzeć, on no małą szansę ma coś osiągnąć. To jest kwestia tego, jak szybko też jakaś pozytywna frakcja do niego dojedzie, no bo on jest jednak otoczony, wiecie, wrogimi frakcjami i coś go tam próbują dziubać. Jak szybko go wydziubają, no to raczej nic z niego nie zostanie, ale gdy jakaś porządkowa frakcja tam do niego doleci, jakiś Kislev, jakiś Imperium, no to wtedy ze sojuszem bardzo mocno cisną. I to jest właśnie to, że te sojusze pozytywnych frakcji są zbyt mocne względem negatywnych frakcji, bo negatywne frakcje to same ze sobą się jeszcze leją i tu jest po prostu problem, nie? Grombrindal to jest raczej najsłabszy, z tego względu, że Grombrindal walczy z mrocznymi elfami i na początkowej fazie gry już odpada, więc tutaj nawet nie ma co porównywać. On jako komputer nie ma w ogóle żadnych szans, tym bardziej, że jest otoczony samymi wrogimi frakcjami, no to tutaj nie ma sojuszników i po prostu odlatuje. Jeśli chodzi o niebieskiego krasnoluda Angrund, no to tutaj zdecydowanie górują. Szczerze powiedziawszy, moglibyśmy wrzucić nawet tych 3 krasnoludów, bo to są 3 krasnoludy, które w większości górują. Rzadko mi się zdarzyło, żeby gdzieś tam te krasnoludy odjechały. Jedynie Torgrim, szczerze powiedziawszy, Torgrim z tych 4 krasnoludów u góry, to ma taką największą szansę, że go dojadą, z tego względu, że są orkowie, czasem skaweni i może tam być po prostu grubo. Tym bardziej po patchu 5.2 jednak teraz nawet te poboczne frakcje, których tutaj jakby nie ma, dają sobie mega mocną radę i mogą też uprzykrzyć komputerowi szansę na zdobycie większej ilości ziemi słabszymi armiami, więc tutaj jest duża różnica. Przejdźmy w takim razie do mrocznych elfów. Z mrocznymi elfami wygląda to trochę dziwnie, bo mroczne elfy są bardzo zależne od sojuszników moim zdaniem. Więc przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o Malekita, zdecydowana topówka. Z tego względu, że on jest potężny, Malekit zawsze... Malekit jest w sumie chyba najmocniejszym mrocznym elfem, bo on sobie zawsze da radę. On będzie się lał z każdym, a i tak zawsze będzie rekrutował takie armie, bo jednak mroczne arki też dają mu taką przewagę, że zrekrutuje tak szybko tyle armii, że daje naprawdę radę każdemu. On czasem jest po prostu dojeżdżany na sam koniec, ale to jest z tego względu, że na przykład dojeżdżają już go krasnoludy Imperium, więc pomyślcie sobie, ile musieli, nie wiem, krasnoludy przepłynąć, żeby do niego tam dojechać, czy tam na przykład Imperium, bo Imperium jakby nie patrzeć też jest bardzo daleko. I wtedy jest jakaś dopiero opcja, że coś więcej mogą zrobić. Jeśli chodzi o Malusa, osobiście Malusa osobiście dałbym do dobrej, z tego względu, że on jedynie przez to, że ma dobrą pozycję, to sobie gdzieś tam radzi, ale jeśli zacznie walczyć z siłami porządku, zdecydowanie już sobie nie radzi. I tutaj, no, zdecydowana dupa. Mimo wszystko długo przetrwa na mapie, więc za to też plusy, ale niestety za samą końcową, finalną walkę, jeśli zacznie walczyć naprawdę z porządnym wrogiem, no to nie ma niestety tutaj zdecydowanie szans, a na przykład taki Malekith ma szansę. Jeśli chodzi o Rakarta, Rakard moim zdaniem powinien być między średnią a złą, z tego względu, że to zależy jak szybko się połączy z Pestilensem. Jeśli się połączy z Pestilensem, to coś zrobi, ale jeśli się nie połączy z Pestilensem, no to automatycznie on przepada. Dlatego umieścimy go po prostu w klasie średniej, bo jeśli ma sojusz, to da radę naprawdę dużo ogarnąć i całą lustrię z tym Skavenem sobie ogarniają, bo potem oni nie biorą tam żadnych za specjalnie jeńców, więc jak dla mnie duży plus. No, finalny efekt może być różny, no bo jak już ktoś zacznie ich dojeżdżać z takich pozytywnych, mocniejszych frakcji, to już nie ma żadnych szans. Kult rozkoszy. No, kult rozkoszy jak dla mnie to raczej topówka, z tego względu, że oni w większości są samodzielni. Sami sobie gdzieś tam radzą, nie dość, że biją Kislev, biją tam Mazamundiego, czyli w sumie jaszczury, no bije też elfy wysokiego rodu, oni zdecydowanie dominują na mapie. Ale to jest kwestia dominacji, dopóki nie spotkają Imperium Krasnoludów, ale to niestety każda frakcja potem tak kończy. Jeśli chodzi o Lokhira, no Lokhir raczej taka klasa średnia, zła. Z tego względu, że jeśli on ma jakiś sojusz z wrogimi frakcjami, to coś robi na tym Kataju. Jeśli nie ma, no to jest bardzo cienka jego granica życia i bardzo cienko sobie on tam radzi.
tym bardziej, że na przykład on często walczy jednak z Zhao Mingiem, walczy z Baltazarem Geltem i tam sytuacja robi się wtedy bardzo napięta. Jeszcze czasem zdarza się tak, że na Kai Wędrowiec, Jaszczuroludzie go też tam dojeżdżają i jest smutno. Dlatego zostawię go w średniej, bo potencjał jest, coś tam sobie radzi. No ale niestety, jeśli sobie nie zrobi większego sojuszu, to raczej po nim. Jeśli chodzi o Staruchę, Starucha jest taka samodzielna, samowystarczalna, więc osobiście też bym mógł ją wrzucić do klasy średniej. Często się zdarza tak, że w kampaniach ona dużo zajmuje tych ziem i jakieś tam wojny nawet toczy przez dłuższy czas. Często zdarza się też tak, że z Malekitem ma dobre układy i to daje mu duży plus. Bo jeśli sobie połączymy na przykład Malekita, Kult Rozkoszy, czyli Morathi i Malekit, Kult Rozkoszy i Starucha, to jest bardzo mocny sojusz i bardzo duży sojusz na względem mapy, bo oni zajmują sporo tych miast. Więc to jest na przykład mega mocny sojusz. Przejdźmy po kolei teraz. Tu mamy czarodziejkę Feję. No, to jest śmieci trash straszny. Naprawdę ona sobie niczym nie radzi. Mimo, że szczerze powiedziawszy, no musi walczyć... Nie no, w sumie Ikid ją dojeżdża, dobra. Zapomniałem, że przecież Ikid jej co chwilę skacze za ścianę. A w sumie 2 tury Ikid jest w jej stolicy, więc no tutaj Ikid ją zdecydowanie miażdży, nie ma ona po prostu szans na przetrwanie. No chyba, że Ikid jest zajęty jakimś cudem krasnoludem niebieskim, no to wtedy jeszcze ma szansę rozwoju, ale mimo wszystko sama w sobie jest bardzo słaba i na kampanii też sobie oczywiście nie radzi. Alberic powinien być w klasie złej, bo Alberic sobie mimo wszystko na Lustri dobrze radzi. Ale też Alberic często tam ma mocne wojny, bo skaweni, wampiry, no tu jest słabo, jedynie czasem, różnie jeszcze bywa z jaszczurami, bo jaszczury też czasem mu wypowiadają wojnę, więc tam jest trochę słabo ze względem sojuszników. Często się zdarza, że z Wulhartem tam jakiś sojusz jest, ale tak to większego szału jak dla mnie nie ma. Jeśli chodzi o Lwie Serce, no Lwie Serce z Bretonii to bardzo dobrze sobie powiedzmy radzi. Ale to też jest kwestia tego, jakie są sojusze stworzone. Jeśli ma sojusze z Imperium i Imperium wspiera go w walce, to sobie radzi naprawdę dobrze. Więc jak dla mnie powinniśmy go uznać do klasy średniej, bo no radzi sobie powiedzmy dobrze, często przetrwa. Początki może mieć czasem trudne, ale jako tako finalnie gdzieś tam długo się utrzymuje. Rycerze Lance, no rycerze, no Lance dobrze sobie radzą, z tego względu, że często podbijają na przykład Arkana Czarnego. Jak zdobędą Arkana, znaczy rozwalają Arkana Czarnego, no to wtedy mają dużą szansę trzymania tej Arabii, tej strony Arabii swojej przy wybrzeżu. I też jest jakiś tam częsty sojusz na przykład z Volkmarem, no i wtedy Volkmar czy tam nawet krasnoludy i sobie ładnie radzą, bo walczą z jaszczurami, walczą z Zinczem, więc tutaj zdecydowanie dla nich duży plus. Mógłbym je umieścić do klasy dobrej, ale z tego względu, że jeśli oni nie mają tego sojuszu z tymi pozytywnymi siłami, no to tam jest zdecydowana klapa. Skrak Siepacz, no to jest, powiem szczerze, taki element, że on sobie bardzo dobrze radzi, mimo że jest w sumie sam. On sojuszy nie ma żadnych, nie ma nawet specjalnie szansy na jakikolwiek sojusz. Czasem się może zdarzyć jedynie z krwawymi rękami, ale to jest tak rzadkie zjawisko, że raczej prawie nieistotne. Więc jak dla mnie Skrak powinien być w klasie średniej, a do tego względu, że on sobie sam dobrze radzi. To jest naprawdę wyczyn, bo on atakuje Imperium i powiedzmy miażdży te Imperium. Kwestia jest tego, jak zacznie go Imperium dojeżdżać z krasnoludami, no bo jest jednak otoczony krasnoludami, no to już jest bardzo cienka granica. Ale mimo wszystko frakcja radzi sobie dobrze. Mimo to, że długo nie żyje, to radzi sobie dobrze i moim zdaniem za to powinien być chociażby w tej klasie średniej. Tłuścioch, szczerze powiedziawszy, to raczej jest dla mnie klasa zła, bo mimo, że on jest, powiedzmy, w miarę może mieć sojuszników, bo Grimgorem często może mieć jako sojusznika, no to jako sama frakcja sobie słabo radzi i w kampanii on w ogóle się nie nadaje. Mimo, że ma tak bogate ziemie, więc kasy może naprawdę gromadzić ogromnie dużo. No to tutaj powinniśmy go umieścić w klasie złej. Przechodzimy do Jaszczur. Jeśli chodzi o pierwszą Oxelota, no to tutaj mamy, szczerze powiedziawszy, klasę taką średnią, bo on sobie bardzo dobrze radzi na przykład z Zinczem. W sumie bym powiedział, że nawet do dobrej można by ich umieścić, bo szczerze dobrze sobie radzą, bo często jest tak, że zajmują całego Zincha i czasem tam zaczynam coś więcej walczyć, ale jeśli jest wojna z krasnoludami, no to sobie zdecydowanie jaszczurki nie radzą. Za mało po prostu rekrutują chyba potworów.
bo potwory pewnie by dały im dużo większą przewagę w automacie na krasnoludy. No i tutaj tego zdecydowanie brakuje, mimo że tam były poprawki wprowadzone, no to mimo wszystko nie widać aż takiej ogromnej różnicy. Mazamundi raczej klasa średnia, bo on jest tak, że albo sobie siedzi na tej swojej, jakby ja to zawsze mówię, wysepce i broni tą wysepkę przed Katajem, przed elfami, albo czasem zdobywa się powiedzmy na odwagę i rusza na mroczne elfy, czy rusza w dół lustri i wtedy stara się coś więcej ogarnąć. Ale z tym bywa różnie, bo jeśli nie ma sojuszników, to przegrywa, jeśli ma sojuszników, to wygrywa. Dlatego zostanie w klasie średniej. Nakai Wędrowiec, no niestety to jest najgorsza tutaj jakby frakcja jaszczuroludzi, z tego względu, że on sobie długo nie poradzi, bo często jest tak, że on jednak bije się z Katajem, bije się z mrocznymi elfami i on się tam z każdym bije i to jest dla niego problem i komputer sobie w ogóle tym nie radzi, nie ogarnia. Te limity pewnie jakieś armiowe go tam niszczą, bo nie wiem jak to wygląda dokładnie na bocie względem hordy, ale wydaje mi się, że te limity go tam niszczą. Jeśli chodzi o Itze, no Itza raczej bym powiedział do dobrej, bo Itza ma takie odchyły, że albo szybko zniszczy Pestilensa i zdobywa lustrię i trzyma tą lustrię, więc szczerze powiedziawszy mógłbym go dać do najlepszej, bo on albo właśnie zdobywa lustrię i utrzymuje tą lustrię całkowicie, ewentualnie jeśli już jest wojna z krasnoludami, z Imperium, no to oczywiście przegrywają, ale jeśli chodzi o właśnie to, że to zdobędzie, no to za to duży plus, za to, że daje szybko radę zdobyć to wszystko, bo czasem bywa tak, że z 50, 80 tura i całą lustrię on już posiada. Tylko to jest kwestia, jak bym powiedział, chorągiewki, albo da radę, albo nie da rady. Więc tutaj zdecydowanie i tak plus, że jest bardzo mocny jaszczurem, szczerze powiedziawszy bym powiedział chyba najmocniejszym jaszczurem ze wszystkich. Przejdźmy w takim razie do Kroga. Krog raczej bym powiedział klasa zła, bo on sobie w ogóle na kampanii średnio radzi. Mimo wszystko przetrwa dłużej niż Nakai Wędrowiec. Pokona tam powiedzmy trochę, on bije się z Liberasu, bije się z tymi skamkewanami pobocznymi, czasem z Teclisem, no tu bywa różnie, no ale mimo wszystko finalnie jest bardzo słabym botem. Więc niestety jego kampania jest słaba. Jeśli chodzi o TikToka, raczej bym go umieścił na tym samym miejscu, z tego względu, że on przeważnie siedzi na swoim miejscu, swojej dżungli i on się też nie rusza. A jeśli zacznie jakąś wojnę, no to bywa różnie. Jeśli nie ma większych sojuszników, jeśli z Volkmarem nie ma tam jakichś większych sojuszy, no to szybko przepada. Kult Soteka raczej bym powiedział, że tutaj też klasa średnia, a raczej zła, z tego względu, że jeśli kult Soteka połączy siły z Itzą, to coś zrobią, tak samo z Oxylotem, ale jeśli nie połączy sił, no to szybko dojeżdża go Skaven i przestaje po prostu chłop istnieć. Imperium, czyli Baltazar Geld. No Baltazar Gerd raczej bym powiedział, że to jest klasa dobra, z tego względu, że ma dużo szans na przetrwanie, bo jednak ma sojuszników Kataj, bezpieczne tereny ma początkowe, i w większości sobie radzi tam z mrocznymi elfami, na przykład z Lokhirem i dzięki temu ma większe szanse na większy rozwój i w większości w kampaniach jednak gdzieś tam przetrwa i nawet czasem bywa tak, że dojeżdża chaos, czyli Wilicza całego zajmuje, Grimgora pokonuje, więc tutaj zdecydowanie, szczerze mógłbym go nawet wrzucić do tych najlepszych, bo moim zdaniem zdecydowanie zasługuje. No Karol Franz zdecydowanie najlepszych, wrzucę od razu tutaj Nuln, z tego względu, że te trzy frakcje Imperium są przepotężne. Imperium, no Karol sobie zdecydowanie radzi z większością tamtych frakcji, bo czy to będą wampiry, czy to będą orkowie, czy to będzie Festus, to nie ma żadnych po prostu problemów. Z tego względu, że oni potem jeszcze mają sojusze z krasnoludami i te sojusze są tak potężne, że jako tako Imperium i krasnoludy zajmują no cały świat, bez żadnego problemu. Tam nie ma już takiej losowości nawet, czy tam jakaś kampania się źle wydarzy, no nie ma takiej opcji, żeby oni we dwójkę przegrali. Chyba że na przykład jak zrobiłem test, że zabrałem Elzę von Draken, no to Karl miał zdecydowane problemy, ale mimo wszystko chyba przetrwał, jak dobrze pamiętam, więc kwestia tego, że bez nul miał dużo gorzej, ale mimo wszystko i tak ogarnął temat. Więc tak to powinno wyglądać. Przejdźmy w takim razie do Volkmara. No Volkmar raczej bym powiedział, szczerze powiedziawszy, no dam go do dobrej, bo z tego względu, że on tam sojusze jakieś utrzymuje, no to na Arabii nie ma większych problemów z wrogami. I w większości kampanii wygrywa Arabię, nawet przez dłuższy czas walczy z, nie wiem, on tam pokonuje naprawdę sporo tych frakcji i za to zdecydowany plus. On potem finalnie, jeśli zacznie jakąś wojnę z krasnoludami, bo tam jest różne scenariusze z tej walki z krasnoludami i tam może przegrać na przykład tą walkę. No Wulhart
No Wulhard raczej bym powiedział, że to jest klasa zła. Mimo wszystko jak się trzyma z Bretonią, to coś tam więcej są w stanie zrobić, ale jak się nie trzyma z Bretonią, to już wygląda to kiepsko. Przechodzimy do wampirów. Pierwsze co tutaj mamy Izabelę von Kernstein i Vlada. No tutaj oboje wrzucimy ich do klasy średniej z tego względu, że oni sobie powiedzmy radzą przez jakiś czas i czasem nawet w późniejszym etapie gry jeszcze żyją, ale mają bardzo małą szansę na przetrwanie mimo wszystko, bo wrogie frakcje, czyli Imperium, czy tam krasnoludy dojeżdżają ich z każdej strony i jest to po prostu słabe dla nich, nie mają żadnych jakichś większych szans osiągnięcia czegokolwiek. No wygląda to niestety smutnie, tym bardziej, że wampiry dobrze oni idą w liczebność tych armii, tylko że ta liczebność armii nie da rady względem liczebności po pierwsze teraz komputera, no bo komputer teraz rekrutuje znacznie więcej tych jednostek i wygląda dla nich to jeszcze gorzej, bo na przykład taka Nuln czy Eze von Draken, no to sama jest w stanie dojechać wampiry bez żadnego problemu, no i to jest po prostu dla mnie trochę smutne, że wampiry zostały tak olane. No i gdy wampiry nie dostaną jakichś mocniejszych jednostek, to nie mają żadnych szans na kampanii i będą tak bardziej wegetować niż gdzieś tam raczej grać. Jeśli chodzi o Kemmlera, no Kemmler często gdzieś tam dojeżdżał do tego Imperium, coś tam podbijał, ale to się też pozmieniało, że teraz Kemmler już jest taki, bym powiedział, raczej słabszy. I mimo, że powiedzmy ma jakichś tam słabszych wrogów, no to umieszczę go w klasie złej, no bo szczerze powiedziawszy on też jakiegoś szału nie robi na kampanii, bardzo szybko też przepada i nic z niego więcej nie ma. Jeśli chodzi o na przykład Manfreda, no Manfred, ja się na Manfredzie zastanawiam między klasą złą a najgorszą, bo niestety ten, no nie ma tam sprzymierzeńców na Arabii i odkąd w sumie skoczył patch 5.2, to nie zauważyłem, żeby on cokolwiek gdzieś tam podbijał, a wcześniej nawet widziałem, że zdążył podbić na przykład Khemri i coś tam walczyć, więcej z na przykład Volkmarem. No to po patchu niestety wygląda to bardzo smutno i raczej nic sobie gdzieś tam nie radzi. Jeśli chodzi o Helmana Gorsta, moim zdaniem też raczej tutaj klasa zła, mimo że on, szczerze powiedziawszy, Kataj go tam przez dłuższy czas nie rusza. Z Nurglem sobie gdzieś tam walczy, z tymi skawenami pobocznymi też sobie walczy i powiedzmy, że to daje radę czasem zdobyć, ale na przykład już walka z ogrami, z kimkolwiek więcej, no to zdecydowanie odpada. Nie ma szansy przebić się nawet na powiedzmy tą pustynię, gdzie są krasnoludy chaosu, więc jak dla mnie też wygląda to niestety bardzo ciężko. Jeśli chodzi tutaj o królów grobowców, no tu sytuacja jest dziwna, bo tak, Neheka sobie powiedzmy dobrze radzi, Neheka przez jakiś tam dłuższy czas nawet, że istnieje na mapie, to też kwestia czy kult rozkoszy go zacznie dojeżdżać czy nie. Z krasnoludem on powiedzmy się gdzieś tam nie styka, nie bije się, więc tutaj jest różnie. Ale moim zdaniem powinniśmy ich raczej umieścić w klasie złej. Bo mimo wszystko, że tam coś przetrwa, no to jakby nie ma większego u niego progresu w kampanii i nic więcej powiedzmy sobą nie reprezentują. Tylko to jest też związane niestety z tym, że królowie grobowców, podobnie jak wampiry, są bardzo słabą frakcją pod automat i mimo zmian, które gdzieś tam nastąpiły do królów grobowców, no to nic szczerze powiedziawszy nie pozmieniało. Lebarasu powiedzmy, że można by nawet umieścić ich do klasy średniej, bo Liberasu często próbuje Kroga chociaż podbić i z Krogiem sobie gdzieś tam poradzić. To jest dla nich na pewno duży plus, jeśli też oczywiście nie mają od razu wojny z krasnoludami, z Torekiem, Żelazną Brew, bo jeśli tam jest od razu wojna, no to wygląda to niestety cienko. Więc powinniśmy chyba umieścić moim zdaniem do klasy średniej. No to jest dziwne, że Liberasu jest z klasy średniej, no ale niestety tak to wygląda w praktyce. Choć szczerze powiedziawszy, to chyba nie dam je jednak do średniej. Moim zdaniem do średniej to powinno jednak coś trochę więcej robić na tej mapie kampanii, tym bardziej patrząc na te wyższe frakcje, co się tam znajdują, no to różnica jest ogromna. No Khemri zdecydowanie tutaj można Khemri i szczerze powiedziawszy Arkana Czarnego wrzucić do klasy średniej, z tego względu, że oni sobie w stanie są jeszcze coś tam poradzić, radzą sobie. Arkan jeśli da radę szybko zniszczyć Bretonię, no to utrzymuje długo te tereny. A Khemri jeśli szybko odeprze Manfreda, to jest w stanie też dużo ogarnąć i na przykład zniszczyć też całego na przykład Skarbranda, więc jak dla mnie to duży plus. Ale u nich jest straszna losowość, jeśli chodzi o Arkana czy o Setrę, no tam trzeba bardzo uważać i to jest niestety losowość bardzo duża, z bardzo dużym naciskiem i bardzo szybkim naciskiem, że jeśli do 30 tur coś tam więcej nie ogarną, no to raczej znikają z mapy. Przejdźmy w takim razie do Kataju. Jeśli chodzi o Zaominga, no to tutaj powiedzmy, że powinniśmy się mieszać między dobrą
a średnią. Ale szczerze powiedziawszy, umieszczę tych Katajczyków, wszystkich trzech, do klasy dobrej. I teraz wytłumaczę dlaczego. Jeśli chodzi o pierwszy i drugi Kataj, czyli po prostu w tym miejscu, gdzie są obok siebie, to jest kwestia tego, jeśli szybko pokonają skawenów, to są w stanie wygrać cały Kataj i często się jednak zdarza tak, że wygrywają w Kataju i przetrwają i odpychają cały chaos z pomocą Baltazara Gelta, więc dlatego też im dam do dobrej, bo finalnie bardzo dużo dają radę podbijać i w większości przetrwają. Zdarzy się jakaś tam czasem jedna, dwie, trzy kampanie, że jednak nie przetrwają, ale jest to bardzo rzadko. Jeśli chodzi o Yuan Bu, czyli Kataj, który jest w ogóle w Lutri, no to jest kwestia, jeśli ma sojusze, to bardzo dobrze sobie radzi, jeśli nie ma sojuszy, jest trochę cienko, ale też często zdarzało się tak, że jednak więcej wygrywał niż przegrywał, więc jak dla mnie powinien być w klasie dobrej po prostu, bo jest duża jakby szansa, że jednak się jakieś zmiany nawet w późniejszym etapie, jak będą jakieś tam patche wchodzić delikatne, to będą duże zmiany, na przykład, że tutaj będzie raczej na plus. Przejdźmy w takim razie do Kislewu, bo Kislew jest ciekawy i z jednej strony śmieszny. Ja Kislew bardzo szybko rozmieszczę i wytłumaczę dlaczego. Jeśli chodzi na przykład o Konstantyna, no dla mnie raczej tutaj klasa zła, najgorsza, ale osobiście wrzucę go do najgorszej, bo najczęściej bywa tak, że Molder go dojeżdża i raczej z niego tam więcej nie zostaje. Jeśli chodzi o Matkę Ostankę, również umieszczę w najgorszej, z tego względu, że Kult Rozkoszy miażdży ją w 99% i ona nawet nie jest w stanie podbić powiedzmy 5-8 osad, więc to jest słabe dla niej. Nie ma ona po prostu żadnych szans z mrocznymi elfami, no ale to jest zrozumiałe, bo walcząc z Kislew na mroczne elfy, no to oczywista jest odpowiedź, jak to się finalnie skończy i to moim zdaniem chyba nawet niezależne od poziomu trudności. Jeśli chodzi o Carycę można wrzucić do klasy średniej, bo Caryca najwięcej przetrwa jakby nie patrzeć sobie z Kislewu, ale to jest z tego względu, jeśli dostanie posiłki, bo jeśli nie dostanie posiłków, no to automatycznie ona przepada. Jeśli chodzi o Borysa, no Borys powinien być też najgorszy i raz mi się zdarzyło, że Borys pokonał chaos, no był to nie lada wyczyn, że naprawdę pokonał chaos, ale to jest raczej powiedzmy taka bardzo mała szansa i też jego miejsce, położenie, że zaczyna akurat tak wysoko przy chaosie, no to jest moim zdaniem nieporozumienie. Z tego względu, że nie dość, że on tam ma ziemię na minus dla siebie, bo nic tam za bardzo nie może wybudować, bo te ziemie są niestety skażone i nie ma do niego jakby plusów, no to tak niestety wygląda. Przejdźmy w takim razie do Wybrzeża Wampirów. No Wybrzeże Wampirów jest, bym powiedział, no Wybrzeże Wampirów tak, Saratosa na pewno jest z najgorszych, bo Saratosa sobie nigdy nie radzi i nie ma opcji, żeby cokolwiek zdążyła zrobić na mapie. Flota Grozy i Przebudzenie i Cylostra. No to są trzy frakcje, nad którymi można się trochę zastanowić. Z tego względu, że jako tak, Przebudzeni czy Luthor Harkon sobie kampanii przetrwają w większości, mają mały skrawek mapy, ale przetrwają. Chyba że robią sojusz ze Skavenami, to mają większą szansę coś tam podbijać, więc powinniśmy ich umieścić do klasy średniej. Cylostra rzadko kiedy sobie radzi, więc Cylostra powinna być niżej niż Przebudzeni, bo mimo wszystko no walczy tam z tym Alit Anarem, ale często jednak przegrywa to. Więc powinniśmy ją umieścić w klasie złej. Jeśli chodzi o Flota Grozy na początku wiele robi, ale potem bardzo szybko znika, bo elfy z wysokiego rodu ją raczej dojeżdżają, ale za początki i za szanse, co tam próbuje osiągnąć, to powinniśmy ich umieścić moim zdaniem w klasie średniej. Jeśli chodzi teraz o Norską, Norska się zmieniła na plus po patchu. Może nie aż tak bardzo, ale jest widoczna różnica. Więc jeśli chodzi o Wulfrika, powinniśmy go umieścić w klasie dobrej, a jeśli chodzi o na przykład Troga, powinniśmy go umieścić w klasie średniej. Dlaczego? Bo Wulfrik w większości pokonuje Troga i zajmuje jego ziemię i utrzymuje powiedzmy cały ten teren norskiej standardowej i zaczyna walczyć z Imperium. Często bywa tak, że Wulfrik nawet wjeżdża mocno w te Imperium, jeśli ma jakieś tam wsparcie, na przykład Moldera czy kogokolwiek, i coś tam jest w stanie działać. No wiadomo, że na późniejszym etapie gry, jak Imperium zacznie odwet, no to nie ma żadnych szans z tym wygrać, no ale to już jest kwestia jednostek, które posiada Norska, a niestety posiada mało i słabe.
Więc tutaj niestety przeliczenie jest beznadziejne dla nich i tak to wygląda. Jeśli chodzi o Daniela, no Daniela raczej bym umieścił w klasie średniej z tego względu, że Daniel jako komputer w większości zajmuje wiele ziem, powiedzmy 10 do 15 i jest w stanie powiedzmy tam się przez jakiś czas dłuższy bronić, bo te armie pomieszane chaosowe ma nawet nie najgorsze bym powiedział, więc na to na pewno do jakiś powiedzmy plus. No, w późniejszym etapie gry, gdy zacznie walczyć z mocniejszymi frakcjami porządku, no to raczej nie przetrwa, ale mimo wszystko długo przetrwa na mapie, często przetrwa na mapie, więc jak dla mnie zdecydowane plusy. Przejdźmy do orków. Orkowie są moim zdaniem ciekawi, z tego względu, że orkowie mają bardzo zachwiane kolosalnie zmiany. I powiem tak, Azaga raczej bym wrzucił do najgorszych no w sumie do złej, bo Azag często jeszcze coś tam podbija, coś tam walczy, rzadko kiedy, ale jednak daje coś tam powiedzmy od siebie. Skarśnik powinien być moim zdaniem w klasie średniej, bo Skarśnik ma przebłyski i czasem naprawdę dobrze sobie radzi w tej kampanii i coś może osiągnąć. Gromebzol raczej powinien być na poziomie Skarśnika, z tego względu, że Gromebzol często coś osiągnie, ale często jest też szybko dojeżdżany. To jest jeszcze kwestia tego chyba, jak szybko skaweni są w stanie na przykład zatrzymać mroczne elfy, raczej leśne elfy, nie mroczne elfy, i wtedy jest jakiś tam powiedzmy większa szansa, że on sobie tam spokojnie bije tą Bretonię. Jeszcze kwestia, czy wampiry też tam biją Bretonię i to jest kwestia po prostu takich jakby powiedzmy pobocznych frakcji, czy coś tam są w stanie go wspomóc. Grimgor raczej zdecydowanie najlepsza. Tylko że Grimgor jest powiedzmy samodzielny w swych czynach, dlatego też go oczywiście daje do najlepszej, bo gdybyśmy mieli walczyć, nie wiem, Baltazar Geld na Grimgora, no to raczej zdarza się tak, że Grimgor przegra, choć zdarzyło mi się tak, że Grimgor podbił cały Kataj, więc powiedzmy, że tutaj jest naprawdę ogromny potencjał i komputer stara się z tego potencjału oczywiście skorzystać. Krwawe ręce powinny być w dobrych, z tego względu, że krwawe ręce wiele potrafią zdobyć na mapie, ale w późniejszym etapie gry, gdy już zaczną gdzieś tam otaczać go krasnoludy Imperium, a jest to bardzo niestety częste zjawisko, no to tutaj niestety nie mają szans mimo wszystko, ale zajmują bardzo wiele ziem i długo walczą, więc tutaj trzeba ich powiedzmy uhonorować tym. No Slaanesh niestety jak Slaanesh jest słaby, czasem się zdarzy, że podbije troszkę więcej ziem, ale mimo wszystko raczej to jest taka beznadziejna frakcja. Skarbrand powinien być na poziomie powiedzmy złej, najgorszej, no bo Skarbrand zdarzyło mi się, że coś tam podbijał, ale w większości on dostaje straszny łomot i nic więcej z niego tam nie zostaje. No jeśli chodzi o niestety tutaj frakcję zwierzoludzi, no to zwierzoludzie nie radzą sobie w ogóle w kampanii, więc powinni być moim zdaniem wszyscy na dole, no bo to mimo, że jest horda, no to i tak nic nie są w stanie zrobić na kampanii, bo są po prostu za słabi, jednostki mają za słabe, no oni potrzebują zdecydowanie reworka, tak samo jak Norska, jak wampiry, jak Wybrzeże Wampirów może tak samo. Przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o zdjęcia, zdjęć po patchu stał się dużo słabszy niż w standardzie. Kiedyś, jak z nim gdzieś tam często walczyłem, miał powiedzmy 40 osad, zawsze był w pierwszej trójce, w tej pierwszej piątce najsilniejszych frakcji. No po patchu niestety dostał bardzo mocno i tutaj raczej powinien być do klasy średniej, ale to już bym powiedział delikatnie naciągając go. Jeśli chodzi o odmieńca, no odmieniec coś tam walczy, coś tam ale raczej to jest frakcja, która też większego szału tutaj nie zrobi. Krasnoludy, chaosy i nurgle, to nam zostało, moi drodzy. Przejdźmy po kolei. Zatan, no Zatan powinien być w klasie średniej, dobrej. Szczerze powiedziawszy umieszczę go w dobrej, bo ma pozycję dobrą i często z Wliczem, albo Wylicza nawet tam dobija i daje radę dużo zająć i często się tak zdarza, że jednak Zatan wiele ogarnia w kampanii. Może nie wrzucę go na najlepszej, bo z tego względu, że finalnie i tak dostaje bardzo szybki łomot. To jest kwestia tego, z kim zacznie walczyć, bo jeśli walczy z Katajem i z Grimgorem jednocześnie, no to Grimgor spokojnie go tam dojeżdża. Ale mimo wszystko jest naprawdę dobrym krasnoludem i dobrze sobie tam radzi. Jeśli chodzi o pozostałych krasnoludów, Astragot powinien być moim zdaniem na podobnej pozycji, bo często zdarza się na podobnej zasadzie, tylko że on niestety jest w takim miejscu, że często ma do czynienia z wieloma wrogami naraz i to go gdzieś tam zgubi. Jeśli chodzi o Popielnego, to tutaj raczej bym go umieścił do klasy złej, z tego względu, że on wiele nie jest w stanie osiągnąć mimo wszystko. Zajmuje tam parę tych ziem, ale za dużo ma wrogów dookoła i nie jest w stanie się powiedzmy rozwinąć.
więc to wygląda u niego bardzo słabo. Kampania, jak u niego gdzieś tam grywałem, a czym widziałem, jak on na przykład sobie tam gdzieś grywał na automacie, gdy puszczałem te boty, no to zdecydowanie sobie nie radził. No nurgle powinny, szczerze powiedziawszy, tam Murkan powinien być w klasie złej. Kugat, powiem szczerze, że umieściłbym raczej na tej zasadzie nurgle, z tego względu, że tam Murkan czasem coś tam więcej zdobędzie, ale więcej nie zrobi na mapie, mimo że jak się gra tam Murkanem, jest naprawdę przepotężnym, jednym z najlepszych frakcji, najsilniejszych frakcji w całej grze. Kugat zawsze był taki pośredni i teraz, szczerze powiedziawszy, jest chyba nawet troszkę na gorszych warunkach stoi, mimo że mamy lepsze jednostki do dyspozycji. Epidemius niestety nic więcej nie zrobi i Epidemius jest po prostu słaby. Z tego względu, że sam Lord jest słaby, komputer nie potrafi nim grać, mimo że ma do pokonania, no przeważnie on tam atakuje Norską, więc Norską może by dał radę jeszcze tam dojechać, ale obok też ma na przykład Daniela, ma obok Mroczne Elfy. Na Mroczne Elfy walcząc na Nurgle, no to tutaj nie ma nawet co porównywać, że na początkowej fazie gry to są Mroczne Elfy bardzo mocne, a Nurgle na początkowej fazie gry są bardzo słabe. I tak to, moi drodzy, wygląda. Jeśli wam się film oczywiście podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba i dajcie znać, co myślicie o tym w ogóle, jak to u was w kampanii wygląda, bo wiadomo, ja puściłem tam trochę tych kampanii, ale no i to też są takie moje doświadczenia gdzieś tam nawet z poprzednich, gdzieś tam setek godzin, więc to nie tylko z tych automatów, co puszczałem. I to też jest takie moje dla mnie porównanie, jak to wygląda w praktyce. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!